Dzień dobry, witamy spod Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, z miejsca, które przez ostatnie 8 lat było zamknięte, a w ostatnim czasie zostało ponownie udostępnione do zwiedzania, czyli z jego północnej części i północnych tarasów. Chodźcie z nami zobaczyć, co tam się znajduje w wyremontowanym skrzydle oraz jaki jest teraz widok spod zamku, ponieważ została udostępniona nowa możliwość wejścia pod niego, nowe schody prosto po skarpie, która została całkowicie wyremontowana. Chodźcie! Także tej części nie było. Tutaj jaką ładną bramę zrobili. Ja już tak myślałem, że nam się nie uda dostać, że ta brama to jest taka, że ja tutaj nie przejdę, a się okazuje, że na szczęście tylko dla samochodów. Zaparkować można przed. Miejsc parkingowych jest naprawdę... Zaparkować można przed. Miejsc parkingowych jest naprawdę dostatek. A cała inwestycja powstała przede wszystkim dlatego, że w 2017 roku z powodu erozji gleby pod zamkiem zapadła się jego część jego skrzydła północnego, przez co był konieczny remont. Remont swoje kosztował według oficjalnych informacji około 100 milionów złotych, ale za to powstał całkowicie wyremontowany poziom 0, poziom 1, poziomy generalnie zamku, całe tarasy z pięknym widokiem, który rozpościera się z tamtej strony na Odrę i rozlewisko Odry oraz, tak jak wcześniej wspominałem, skarpa. Skarpa, która podobno, sam tego jeszcze nie widziałem, teraz widzę z Wami to na żywo pierwszy raz, ma miejsce, które symbolizuje, gdzie kiedyś szła fosa. Szpaler drzew, który znajduje się na dole, co za chwilę Wam pokażemy, symbolizuje miejsce, gdzie była fosa, która oddzielała zamek od reszty miasta. Widać też tutaj oficjalne wejście do podziemi Szczecina. Miejsce, gdzie można zwiedzać tunele pod zamkiem. A ta bramka naprawdę jest otwarta. Ja myślałem, że to tak w taki normalny dzień będzie zamknięte, ale to jest kolejna rzecz, którą właśnie odkryto podczas tej przebudowy, ponieważ pod zamkiem znaleziono kilkaset metrów tuneli, których, no nie wiem, czy się spodziewano. Tak, Nowych? które były nieodkryte od tej pory. Patrz, O, nawet światłość nastała. Te, co nagrywałam wcześniej, się podświetliły. Ładne ozdoby. Ładne ozdoby. Bardzo ładnie to wygląda, jak świątecznie. Takie małe szczegóły bardzo zmieniają tutaj postać Odbiór. rzeczy. Tak, to jest warte po prostu zobaczenia. W ogóle fajne jest to, że co jakiś czas warto przyjść w te same miejsca, gdzie już byliśmy, bo tutaj na zamku już nieraz nagrywaliśmy, a z każdym rokiem są jakieś nowości. Krople radości, rzeźby Małgorzaty Chodakowskiej. Mamy tutaj Carmen, mamy kwiaty, mamy Siostry brąz. siostry brąz i Mamy tancerkę. O, tancerkę to cenzura, to nie wiem, czy Cenzura można była? pokazać. No może tam jest coś takiego, że nie wolno pokazać. Okay. Czy to YouTube uzna jako coś, co jest niemożliwe? Nie, no chyba. Chyba tam nic aż tak To nie jest wystaje. piękna rzeźba, powiem Ci, że jestem zachwycona. Nie wiem, czy widzicie te Szczegóły. wyrazy twarzy tych sióstr, tak? To były siostry. Tak. Piękne. Okej, kwiaty. Takie lilie. Zobacz, jak ona ładnie wygląda z panoramą Szczecina. Myślę, że to jest przemyślane, ale to łupanie na trasie zamkowej w remoncie myślę, że nie jest przemyślane. Nie wiem, czy to słychać. Może słychać, może nie. Tu mamy trzecią z rzeźb. Pokażę ją tak bardziej z daleka, bo no, YouTube nie wie, czy to jest prawdziwa osoba, czy nie. Nic tam nie widać, ale wiecie jak jest. A jak będziecie na Zamku Książąt Pomorskim w najbliższym czasie, to zobaczycie jeszcze końcowy etap rozbiórki jednej z nitek trasy zamkowej. Myślę, że to będzie historyczne nagranie. Tak, w ogóle ile miejsca tutaj powstanie dodatkowego, które no podobno ma być wykorzystane na takie ala historyczne kamienice w tym miejscu, więc... Naprawdę?
Tak, że pod to jest rozbierane, a i tak z tej łącznicy nikt nie korzystał, bo kto by z centrum jechał dalej do miasta? Raczej wszyscy wyjeżdżali na podróż. Ja widzę, że teraz wszyscy próbują się dostać do miasta. I tutaj jest ostatnia z rzeźb. Zobacz na tą fakturę na tej rzeźbie. Jakie to jest ładne. To jest naprawdę wyrzeźbione, to nie jest Wow. tylko rysunek. Piękne. Trochę jak Iga Świątek wygląda, nie? Nie, Nie? inny nos ma. Inny nos? Inny nos. To ja tak pamiętam Igę Świątek. Może jak Agnieszka Radwańska. W ten sposób dotarliśmy na najbardziej wysunięty na północ punkt na tarasach wokół zamku, a przed nami znajdują się już armaty. Nie wiem, czy one naprawdę tam były, czy takie coś to jest luźna interpretacja, ale dodają uroku. W co celujemy? W co one celują? Co celujemy? Jak takie zbliżenie duże, to elewator Ewa jest, czyli elewator zbożowy, też historyczny. W co tam celujemy? No, w elewator. I w jakiś okręt, jakiś statek. No, przyznajcie sami, widok z tego miejsca jest piękny. Myślę, że jest to jeden z najpiękniejszych widoków na Szczecin, jakie mamy tutaj w naszym mieście. Więc jeżeli będziecie mieli okazję odwiedzić to miejsce czy okolice, centrum miasta, warto tutaj zajść, tym bardziej, że przestrzeń nie jest w żaden sposób zamknięta. Można tutaj wejść o dowolnej porze i obejrzeć to, co jest dostępne. A jedną z rzeczy, które znowu powstały, zostały odnowione, są schody, które ciągną się hen w dół aż do podnóży skarpy, które kiedyś też tutaj się znajdowały, tylko wtedy to były takie stare, strome schodki. Teraz to jest taka prawdziwa, wielka klatka schodowa, można powiedzieć. No, one się ciągną, ale tak też je pamiętam, zanim zostały zamknięte. Myślę, że ten układ się dużo nie zmienił. Myślę, że na takiej skarpie nie da się nic więcej za bardzo wymyślić. Nie no, można takie strome, z górki na pazurki, tylko nikt za to odpowiedzialności już nie weźmie w tych czasach. Ale ładnie kos śpiewa. Ciekawe, czy wy usłyszycie go tutaj Ja gdzieś. go szukam, czy go widać? Widać go? Gdzie jest? Nie widzisz go. Gdzieś tutaj w głębi, ale trzeba przyznać, że te miejskie ptaki dostosowały się do realiów miasta i ten kos dostosował się do tego łupania na tej trasie zamkowej obok odburzenia. Ja w ogóle nie wiem, jak tu jest, że zawsze tu jesteśmy, jak jest tak bardzo, bardzo zimno. Rączki już coraz bardziej czerwone. Trzeba Przydałoby ogrzewać. się grzane wino. Przydałoby się grzane wino, ale to nie teraz, ponieważ to dopiero będzie. Także zapraszamy też na zamek na coroczny jarmark bożonarodzeniowy, który odbywa się na dziedzińcu zamku. W tym roku jest wydłużony, z tego co widzieliśmy. Daty trwania są od 6 grudnia przez około tydzień. Więc macie więcej okazji, aby zdążyć, odwiedzić. A czy my zdążymy? Zobaczymy. Tutaj macie relacje z zeszłorocznego jarmarku. Wrzucę je Wam tutaj w tym momencie. Raz, dwa, trzy. Jest nasz Mikołaj. A także w opisie. A jak to będzie wyglądać w tym roku? Możliwe, że też odwiedzimy tegoroczny. Mamy do odwiedzenia jarmark miejski. Zobaczymy, czy się wyrobimy. No, mamy plany ambitne. A czy te plany wyjdą? Zostaje trzymać kciuki. O, widzę tego kosa. Widzisz go? Musiałabyś podejść tu do mnie. Gdzie? Jak jest gruba A. gałąź, to za nią. Dobra, widzę go. Tak nam ładnie przygrywa cały czas. Musi się przebić przez te wszystkie remonty. I patrz, jak na złość nie chce śpiewać. No tak zawsze jest.
Jak zwiedzić Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie? No to wejście na same tarasy i na okolice jest darmowe. Bez problemu możecie się tutaj dostać do godziny 23, praktycznie każdy dzień w tygodniu. Jeżeli chodzi o wystawy stałe i czasowe, bilet normalny kosztuje 30 zł, ulgowy 20 i one są otwarte zazwyczaj do godziny 17 od wtorku do niedzieli. A jest także dodatkowy bilet na tarasy zamku i on kosztuje 10 zł i tak samo do godziny 17 od wtorku do niedzieli można tam być. Przyznacie chyba, z każdym rokiem jest tutaj coraz więcej atrakcji, a sama okolica pozytywnie się zmienia. Napiszcie, co uważacie, dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał. A jeśli oglądacie na telefonie, podbijcie nam ten Podbijcie, tam gdzieś w boksie daje się podbija. filmik. Nowe I co? wynalazki. Do zobaczenia w kolejnych filmach, hej!